To nie jest mój pierwszy raz, ale za każdym razem, gdy na horyzoncie pojawia się panorama Tatr, cieszę się na ten widok, jakbym nigdy wcześniej nie była w górach. W ten weekend mam zamiar pokręcić się po Zakopanem. Zakopane, malowniczo położone u podnóża Tatr w pobliżu granicy ze Słowacją, nosi miano zimowej stolicy Polski, ale równie ciekawie jest tam wiosną, jesienią i latem. Ten weekend spędzimy w nowiutkim hotelu Bachleda Resort, otwartym na początku 2020 roku. Super miejscówka, naprawdę polecam. Recenzja hotelu jest też na moim blogu. Dobra lokalizacja, piękne wnętrza i przyjazna obsługa. A do tego piękne widoki na Giewont. Do najsłynniejszego deptaku w mieście, czyli na tak zwane Krupówki, z hotelu idzie się dosłownie kilka minutek. Po drodze można podziwiać szczyty gór i ciekawą zakopiańską architekturę. Historia Zakopanego sięga ponad 400 lat. Jednak początki tego miejsca nie są dokładnie znane. Prawdopodobnie powstało ono w momencie przekształcania osiedli pasterzy w stałe miejsca zamieszkania. Przyjmuje się, że akt założycielski wydał w 1578 roku król Stefan Batory. Zakopane jest najwyżej położonym miastem w Polsce. A przed nami ulica Krupówki. Nazwa ulicy została zaczerpnięta od polany Krupówki, przez którą ulica przebiegała. Długość deptaku wynosi ponad 1 km. Wzdłuż Krupówek zlokalizowane są liczne lokale gastronomiczne, karczmy, restauracje, kawiarnie serwujące lokalne przysmaki oraz sklepiki, głównie z pamiątkami. Znajdziesz tu też galerie handlowe i sieciowe butiki znanych marek. Miejsce fajne, ale ceny mocno wyśrubowane. Od ponad 100 lat działa w tym regionie Towarzystwo Tatrzańskie, którego założycielem był m.in. Tytus Chałubiński. To za jego sprawą miasto zyskało status uzdrowiska. W Zakopanem jest 17 punktów wyjściowych dla pieszych szlaków turystycznych. W XIX wieku uroki Tatr, Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej odkryli także inni znani Polacy: Stanisław Staszic, Seweryn Goszczyński czy Zygmunt Stryszyński. W 1875 roku powstały pierwsze placówki terapeutyczne. Pierwsza założona w Kuźnicach przez doktora Ludwika Ganczarskiego i kolejna 2 lata później, największa, założona przez doktora Andrzeja Chramca. W 1888 roku powstało Muzeum Tatr, a 10 lat później, w 1898, pierwsze sanatorium. Niedługo potem otwarto kolej Chabówka-Zakopane, po której nastąpił radykalny wzrost liczby turystów. W 1929 roku Zakopane liczyło 15 000 mieszkańców. W 10 lat później było już ponad 20 000. Obecnie mieszka tutaj około 30 000 ludzi. To niewielkie w sumie miasteczko corocznie odwiedzane jest przez ponad 1,5 miliona turystów.
Większość domów i budynków w mieście wybudowanych jest zgodnie z tradycyjnym zakopiańskim drewnianym stylem. Najpopularniejszą maskotką jest pluszowa owieczka, a najsłynniejszą przekąską góralski serek oscypek. Bazarek pod Gubałówką to idealne miejsce na pamiątkowe zakupy. Dużo tu rękodzieła, przetworów lokalnych i skórzanej galanterii. Kolejka na Gubałówkę została wybudowana w 1938 roku i ma 1298 metrów długości. Czas przejazdu wynosi około 3,5 minuty, a pojemność wagonu obecnie liczy 120 osób. Pod Gubałówką zwykle rozstawione są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. Po II wojnie światowej Zakopane stawało się coraz bardziej modne. Miasto rozwijało się, powstawały nowe hotele, domy wakacyjne, domy mieszkalne, organizowano liczne imprezy sportowe i kulturalne. Jednak wraz z rozwojem miasta zaczęła podupadać jego funkcja jako uzdrowiska i w tym czasie zlikwidowano sanatoria przeciwgruźlicze i wiele innych placówek leczniczych. Taka cena za niesłabnącą popularność miejsca. W 2006 roku Zakopane startowało w konkursie na organizatora Igrzysk Olimpijskich, jednak przegrało w tym starciu z włoskim miastem Turynem. Nijak to jednak nie wpłynęło na jego popularność. Miasto zimą 2019 roku przeżyło gigantyczne oblężenie turystów, którzy postanowili spędzić tam Sylwestra. A teraz przenieśmy się bliżej natury i tego, co w okolicach Zakopanego najpiękniejsze, Tatrzańskiego Parku Narodowego. A tutaj dzieje się magia. Tu nie ma co opowiadać, tu trzeba patrzeć i skupić się na doznaniach. Do wyboru jest wiele malowniczych szlaków o różnym stopniu trudności i różnych czasach przejścia. Jak choćby ta bardzo łagodna i przyjemna trasa Doliną Olczyską, czy równie malownicze, a zdecydowanie częściej uczęszczane szlaki Doliny Kościeliskiej i Doliny Chochołowskiej. I takie cuda dzieją się czasem na szlaku, że aż zapiera dech. Tak pięknie. Była chwila dla ducha, a teraz będzie chwila dla brzucha. Koniecznie zajrzyj do bacówki po świeży oscypek. Te prosto z wędzarni smakują najlepiej. Oscypki kupione i można powoli wracać na szlak. A przed nami kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce. Zbudowana w 1904 roku, wyświęcona w 1907, powstała według projektu Stanisława Witkiewicza i leży na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Niestety dziś zamknięta i nie mogę Was zabrać do środka, ale
Uwierzcie mi, ten drewniany ołtarz główny w kaplicy przypomina góralską chatę, a wnętrza zdobią piękne witraże projektowane przez Witkiewicza. Przedstawiają Matkę Boską Częstochowską i Ostrobramską oraz herby Polski i Litwy. Miejsce, w którym stoi kaplica, nazywa się Jaszczurówka od żyjących tu w okolicach Cieplic salamander plamistych, które górale nazywają jaszczurami. Jeśli będziecie w Zakopanem, a jeszcze nie odwiedziliście tego miejsca, to koniecznie tu się wybierzcie. Naprawdę jest pięknie. A skoro już jesteśmy w sakralnych klimatach, to polecam również odwiedzić cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzysku. To najstarsza nekropolia w stolicy Tatr. Mieści się tu około 500 grobów, z czego połowa to mogiły osób zasłużonych. Większość nagrobków znajdujących się tutaj to niepowtarzalne, unikalne dzieła sztuki góralskiej, wykonane w kamieniu, drewnie, metalu lub malowane na szkle. Spoczywają tu m.in. Kornel Makuszyński, Jan Długosz, Stanisław Marusarz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tytus Chałubiński, Sabała, Stanisław Witkiewicz i wielu, wielu innych. W pogodny dzień z Równi Krupowej, która jest jednocześnie największym parkiem w mieście, rozciąga się piękny widok na panoramę. Dla lepszego efektu i fajnych zdjęć polecam również udać się na Gubałówkę. Mój czas w Zakopanem powoli dobiega końca, ale na pewno tu wrócę. Być może jeszcze tej jesieni i na 100% zimą.